Witam na moim kanale. Dzisiaj Simraila sobie uruchomimy. PL, żebyśmy w dzień jechali. 8 godzin do tyłu. PL3 będzie idealny, pusto na kanale. Dzisiaj bym się przejechał chętnie. Jakiś taki scenariusz na tych lokomotywach klasycznych to jest dla mnie największa przyjemność. EP08 Łoszczowa Miechów to jest ciekawa opcja. No, chyba wrócimy do tego żółtego prosiaczka. A pierwszy w kolejce ten jest 8 minut. Praktycznie już dojechał. Dobra, jedziemy tego. Dawno nie było na moim kanale tej gry. No ale też niestety nic się nie zmieniło w ostatnim czasie. No, taka gra musi mieć albo bardzo dużo scenariuszy, tak jak albo coś się musi dziać. Tutaj jest taka stagnacja w ostatnim czasie. Musisz się zatrzymać. No dobrze, jestem zatrzymany. Próbuję to wyłączyć. Co jest? A, jest auto. No jestem zahamowany. Postój mamy. Obok coś jedzie, byczek. No dobrze. Podhamowujemy. I jedziemy. Zobaczmy, co dzisiaj prowadzimy. EP08001 i taki to skład. Kto dzisiaj prowadzi? No właśnie. A niestety towar musiał stanąć. Prowadzimy skład relacji Warszawa, Grochów, Kraków Główny. Znowu czuwak. No widzimy, oddalamy się. No jest ruch. Dobra. Zobaczmy, 0 na razie opóźnienia, czyli bot się dobrze spisywał. No, rozpędzamy się. Tak jest, pozycja bez oporów, 28. Taki kluczyk jest ciekawy.
Jeszcze musimy się napędzić. Przed chwilą grałem w Train Sim World austriackimi kolejami. No i robiłem tam trochę opóźnienia. Nie chciałbym tego tutaj powtarzać. O, tam jakaś tabliczka związana, żółta tabliczka odnośnie ECTS była. No nas to nie obowiązuje. O, mamy 140, jak widzicie w tym składzie. Knapówka, przejazd, przelocik, czyli mamy na razie spokój, psary, strzyżyny, komputery wszędzie są. Jazda bezprądowa, bodajże znak był. Nie. Już był wystarczająco skład rozpędzony. Cóż tam stoi? Jakaś tabliczka. Już dawno nie grałem w tą grę. No ciekawy jestem, czy coś tutaj z nowych szczegółów dostrzeżemy, ale wątpię, bo nie było żadnej aktualizacji. Ja już nie mówię o jakichś tam aktualizacjach odnośnie nowości, ale chodzi mi o jakieś tam łatki, poprawki. No widzimy po postaci, która siedzi, że może tak jak siedziała, tak siedzi na sztukę osoba wsadzona. No i tutaj to, co zawsze też narzekałem, naliczanie odległości. Widzimy 2 km do Knapówki. Zobaczymy, czy z nienacka nie wskoczy znowu 5. O, nasz skład 140 bodajże, może chyba maksymalnie w tej chwili. Bocznikowanie tutaj używamy już do rozpędzenia się. I bujamy się. Zaraz tu chcę zobaczyć te bujanie. No buja się, pływa jak. Poskakuje na rozjazdach. Ja myślałem, że to centralna magistrala kolejowa, że tu nie ma takich hopek i bujania na boki. No, prędkość nam rośnie. O, Psary 7 km, czyli już Knapówka była.
Skręcamy go do 140. Znak 200 chyba też już minęliśmy. No ale tym składem chyba maksymalna prędkość nasza będzie 140. Psary, też przelocik. Kanał R1, dopiero w Strzyżynach na 5 przechodzimy, trzeba to sobie przypilnować. Przy okazji możemy zobaczyć rozkład, gdzie my dojeżdżamy, tunel. No to jeszcze mamy troszkę. Czyli 13:04 jest w tunelu, jesteśmy 13:26. Nie ma ograniczenia. No to się rozpędzamy, żeby opóźnienia nie brać. Słabo się tutaj rozpędza. Tak 140 to musi być chyba lekkie wzniesienie. O, widzimy teraz łatwiej. Ograniczeń do 100 za 3 km. Praktycznie w tym samym czasie 200 i 100 wchodzi. Gdzie tu logika? Psary 2 km. Czyli w Psarach. Jak tam nasze opóźnienie? 0. Jesteśmy punktualni. Za kilometr mamy 100. Dlatego trzeba troszkę ograniczyć prędkość, niestety. Metrów do 100 wchodzi. Udało się nie przekroczyć. Idealnie było wyliczone. Szybki przeskok na drugi tor. Do 100 rozpędzić go. Starzyny. Ja chyba Strzyżyny przeczytałem. Ach, w ostatnim momencie. I trzeba się przyjrzeć, bo zaraz będzie Ctrl F5.
Tak jest. Zmiana plus. Jesteśmy dzisiaj punktualni póki co. Tak, już Starzyny, kanał już zostanie, 5. Nie no, Kozów jeszcze na 4 będziemy przechodzić. Minutka opóźnienia nam wpadła. Wracamy na dobry tor. 120, 160 podniesienie. Jest 140. Możemy grzać. Możemy grzać naszą maszynę. Oczywiście maszynę w cudzysłowie. Jako lokomotywę. Nie ma tu żadnej analogii do tej gry drugiej, która notabene nosi tytuł Maszyna. A dzisiejsza gra, którą właśnie oglądacie, to SimRail. Deszcz się zaczął. Wycieraczki tu są fatalne. Dlatego nie wiem, czy w ogóle jest sens je włączać. Sprowa 12 km i też przelocik. Dzisiaj taka trasa przelotowa. Też pytanie, czy taka trasa bez postojów w ogóle ma sens robić w przypadku pasażerskiego składu, no chyba że w przyszłości będą jeździć na trasie Kraków-Warszawa. O 10 kilosów nadal się uparcie pali te światło czerwone. Czyli Kozów tunel będzie. Przespaliśmy sygnał. No, musimy pilnować tego sygnalizatora. Chyba się zaczyna taki etap sygnałów przejazdów kolejowych, skrzyżowań z drogą, o tak, może trzeba uważać na sygnał dźwiękowy RP1. Jeżeli nie nadamy takiego sygnału, no to wtedy mamy ujemny punkt. Siedem kilometrów jeszcze do czerwonego, też to musimy kontrolować. Minutka spóźnienia.
Ze 140 wyhamować nie będzie tak łatwo. Jest, udało się, zielonym, nie będzie trzeba hamować. Dostaliśmy sygnał, możemy grzać dalej. Był znak jazdy bezprądowej. Trzy kilometry Sprawa, Kozów, tunel. Zaczynamy od Sprawej, czy miejscowości Sprawa, być może jest to mój błąd, że to odmieniam. Dwa kilometry. A jedziemy 140. Jak na 140 to słabo ta prędkość ubywa. Widzimy następny posterunek. Kozów. Kontrol 4, przełączamy się. No 0 się zrobiło, nadrobiliśmy tą minutkę. 0 opóźnienia. Przespaliśmy sygnał. Możemy nas przykleić bardziej, może będziemy rolką to robimy. Przybliżamy ekran w ten sposób. Może nie prześpimy tych znaków z takiej perspektywy. I kolejny sygnał dźwiękowy. No, z takiej perspektywy faktycznie lepiej się to widzi. Kozów 13 km do tunelu, później 3 minutki się jedzie, czyli odległość też nie będzie za duża. I nadal bujamy się.
No, troszkę punktów tu nazbieramy na tym odcinku. Za każdy sygnał plus 50 mamy punktów. I ostatnie kilometry już do Kozłowa 11. I zaraz powinien być kolejny sygnał dźwiękowy. Będzie kolejny przejazd na pewno. No takie bujanie to może uśpić maszynistę. Jak dziecko w kołysce troszkę się czuje. Buje się na boki ten nasz EP08. Nasz skład 276 metrów, 526 ton. Czyżby taki ciężki była taka ta osobówka? No, dziwne. Ale może tak jest. No, nie jestem w stanie teraz podczas jazdy tego sprawdzić, ile waży taki wagon jeden osobowy. No, słychać deszcz z zewnątrz. To nie wiem, czy mokra droga, czy rzeka, tak troszkę ciężko poznać, ale chyba droga to jest jednak. Siadamy i przyklejamy nos do szyby, żeby lepiej widzieć. O, już mamy. No, odpowiedź poznaliśmy, samochód jechał, czyli nie była to rzeka, była to droga mokra po prostu. Światełko mamy już zielone. Czyli co? Przelocik. Przez Kozłów. No i rozpędzamy się. Pod górkę ewidentnie. I bocznik na pozycji 4, skład nie przyspiesza, czyli jest pod górkę. Jakiś króciutki towarowy. Raptem parę kontenerków. 2 km mamy do setki ograniczenie. Na podpowiedzi. No i Kozłów mamy. A możemy bocznik zdjąć wtedy. Może skład sam wyhamuje do tej setki. No chyba nie damy rady. Musimy wspomóc hamulcem.
zdążyliśmy wyhamować. Ktoś tam czeka. Pendolino ktoś przytrzymał. A to numer. Przejedź przez tunel za 6 km, czyli nie ma postojów. Przejeżdżamy przez stację Kozów. Światełko zielone. No, dobrze wiemy. No, powoli kończy się trasa. Takie przypomnienie o grze SimRail chciałem na moim kanale. Mimo wszystko od niej zaczynałem. I też jest to wartościowa na pewno pozycja wśród symulatorów, zwłaszcza symulatorów kolejowych. Pięć kilometrów, opóźnienia nie ma, to spróbujmy to zachować. Troszkę się oddalę, bo chcę w końcu wycieraczki włączyć. Tak jest. Coś tam dają, ale niedużo. I kolejny przelocik przed nami przez tunel. Sygnał dźwiękowy, literka H, jak widzimy taki znak. Włączyłem wycieraczki, chyba przestały padać. No, ale zwykle tak to właśnie bywa. O, podobny składzik z przeciwka do naszego. Ja zapraszam osoby, które oglądają ten materiał, a nie subskrybują, do subskrypcji, by tam mieli na bieżąco informacje o filmikach. Jeżeli ktoś docenia pracę, którą wkładam w te materiały, także zapraszam do wyrażania swoich opinii. Łapka w górę, łapka w dół. Z tego co pamiętam, to już powoli zbliżamy się do końca. Kończymy na stacji tunel. W sensie nawet przelotu przez nią, bo nie zatrzymujemy się. Piękne okolice, ten tunel już objeżdżony. Setka zaraz, to nie warto się rozpędzać. Chociaż możemy spróbować przyspieszyć. I wyjście zaraz. I od razu sygnał dźwiękowy. Dużo się tu dzieje na 300 punktów. Cóż to za miejscowość? Właśnie tunel chyba to jest. No
No i 9 km Miechów. Ale to już chyba nas nie dotyczy. W każdej chwili chyba koniec trasy. Tu widzę, że nasz skład troszkę dostał swojego życia i zaczął się rozpędzać samoczynnie. I przez łączenie na R1. Proszę bardzo. Udało mi się jeszcze przełączyć. No, zdobyliśmy 3395. Zobaczmy wykres. No, raz zły kanał radiowy, 2 razy sygnału, no, ale ogólnie nie najgorzej. Ja zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Oczywiście do zobaczenia w sensie do oglądania moich filmów. No i do usłyszenia. Pozdrawiam.